Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym odcinku komentarzy, od których łysieje. Mój dobry humor wynika z tego, co mam na głowie, a w zasadzie czego nie mam na głowie. Jeśli się zastanawiacie, o co chodzi, to zobaczcie. Haha, jestem w końcu łysy. Cały miesiąc, praktycznie od jeszcze przed wyjazdem walentynkowym na narty, zapuszczałem włosy. To jest olbrzymie słowo, zapuszczałem włosy, ale jeśli byście mnie widzieli od tyłu, to byście widzieli różnicę i możecie się zastanawiać po co, jeśli nie śledzicie mojego kanału na bieżąco. Możecie się zastanawiać, gdzie jest obiecany film z cosplayem SSJ4, bo przecież po to zapuszczałem włosy. Jest już wrzucony dla wspierających. Już nagrałem, już zrobiłem ten budżetowy cosplay za 12 zł plus wysyłkę, bo tyle kosztował mnie ten jednorazowy spray do włosów. Zobaczycie go na kanale albo jutro, albo pojutrze, bo nie wiem kiedy konkretnie wrzucę ten film, który oglądacie, ale mogę wam dać taki malutki dosłownie teaser trwający 2-3 sekundy, żebyście wiedzieli mniej więcej jak to wyglądało, albo w zasadzie jak to się zaczęło. Nie mogłem się doczekać momentu, w którym ten spray do mnie przyjdzie, bo już chciałem mieć to z głowy, dosłownie i w przenośni, także dzisiaj moja głowa może odetchnąć, oddychać moja skóra może i z tego powodu bardzo się cieszę i taki miałem dobry humor, że wybrałem do kokła, nie wiem ile tutaj było pytań, raz, dwa, 18 pytań, tyle ile Android 18 ma numerów. Fani Androida 18 mogą zostawić łapkę w górę. Zanim mimo wszystko przejdziemy do odcinka, chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy. Od jakiegoś czasu na live'ach często o tym wspominam, że chciałem w końcu zagrać w grę Red Dead Redemption 2 i teraz mogę wam powiedzieć, że jest na to dobra okazja, ale jeśli chcecie zagrać niekoniecznie w Red Dead Redemption 2 albo w jakąkolwiek inną grę, której jeszcze nie macie, to zachęcam was do tego, żebyście zerknęli w opis mojego filmu, bo tam tradycyjnie znajdziecie linki do eneby.com i uwaga, jutro, w zasadzie dla mnie jutro, bo nagrywam to 12, od godziny 11 13 marca i do godziny 12 17 marca będziecie mogli użyć kodu PLDEAL na 8% zniżki na karty PlayStation Network i gift karty do Xboxa. Ja akurat jestem gościem, który gra na komputerze, ale nawet mimo tego, zobaczcie jaką przecenę udało mi się wyhaczyć. Myślę, że się skuszę, bo czekałem na taką właśnie srogą promocję, żeby Red Dead Redemption 2 było mocno przecenione. Z 250 zł na 50, moim zdaniem to jest rozbój w biały dzień. Muszę ponagrywać trochę filmów na zapas, bo jak mnie wciągnie ta gierka, tak jak Wiedźmin mnie wciągnął, to myślę, że mnie nie zobaczycie przez dłuższy czas. A teraz przechodzimy do pytań i pierwsze jest bardzo poważne i myślę, że mógłby się z tego narodzić poważny film, analiza postaci Hybisa. Manie, gdyby... Wiecie co? Czoło mi się strasznie świeci. No cóż, bycie łysym ma też swoje wady. Mało, ale ma. Manie, gdyby, skoku. Mam pytania odnośnie Hybisa i nie wiem, czy na każdy będziesz chciał odpowiedzieć. Jakie byś dał polskie imię Hybisowi? Imię Hybis w ogóle najprawdopodobniej pochodzi od hibiskusa, czyli od rośliny, która ma polską nazwę, właśnie hibiskus, więc można byłoby Hybisa po prostu nazwać Hibis. I myślę, że to jest adekwatne imię. Czy jeśli by pojawił się w naszym świecie, dałbyś mu zamieszkać z sobą, Marcią i kotkami? To jest dość dziwne pytanie, ale odpowiem na nie. Biorąc pod uwagę, jakim kasanową jest Hybis i jak próbował wyrwać Bulmę przy obecności Vegety, nie jestem chyba aż tak dużym samcem alfa, żeby wyzwać Hybisa na pojedynek matrymonialny, jeśli można to tak nazwać, więc bałbym się trochę o stabilność swojego związku, gdyby taki gigaczad zamieszkał pod jednym dachem ze mną, Marcią i kotkami. Gdyby nie to, moglibyśmy się dogadać. Gdyby Hybis nie wychodził o wczesnych godzinach na lekcję swojego baletu, i nie budziłby mnie rano, to myślę, żebyśmy się dogadali. To jest bardzo chillowy gość, zobaczcie. Widzieliśmy go jak je chipsy, jak nie pcha się do walki, moglibyśmy razem oglądać mecze, w zależności od tego jakiej drużynie by kibicował, ale ja ogólnie jestem bardzo otwarty. Jeśli miałbym oglądać mecze z kibicem przeciwnej drużyny i oglądalibyśmy jeden mecz kibicując dwóm drużynom, to uważam, że nawet byłoby ciekawie, bo byłaby dodatkowa stawka. Jak to mówią, byłby to taki friendly banter, więc jak najbardziej. Myślę, że byłbym w stanie zamieszkać z Hybisem. Czy wolałbyś go przytulić, czy uścisnąć mu dłonie? Wolałbym go przytulić i uścisnąć mu to, co Goku uścisnął Galaktycznemu Królowi. Oliwier Musia. Pytanie do Goku. Czy uważasz, że przed nami dobry czas dla Dragon Balla? Czy Dragon Ball odczuje powiew świeżości przy twórczości Toyotaro? Bardziej złożone historie, ciekawsze designy. Z całym szacunkiem do Toriyamy, ale myślę, że Toyotaro jest bardziej głodny tworzenia. Też tak myślę, że jest bardziej głodny tworzenia, ale nadal to nie jest tak, że ma
wolną wolę i że jest w stanie sobie rysować mangę kiedy chce, rysować co chce, wypuszczać mangę wedle własnej woli. Gdyby było tak, że Toyotaro jest jedynym autorem Dragon Balla i to on ma ostatnie słowo, to myślę, że manga nie byłaby w ogóle wstrzymana. Adresuję też tę swoją wiadomość do jednego z widzów o imieniu Krzysztof, który widziałem, że wiele razy w komentarzach już wylewał kubeł pomyj, chociażby na Toyotaro, mówiąc, że ten się leni, że ile można odpoczywać, że Toriyama zmarł już ponad rok temu, więc niech on rysuje dla niego mangę Dragon Ball Super, bo to jest plucie w twarz nam, czytelnikom. Świat nie jest tak czarno-biały. Czy dobry czas dla Dragon Balla? Myślę, że tutaj jest to po pierwsze myślenie życzeniowe, gdybyśmy mieli po prostu uznać, że świat jest czarno-biały i że będzie po prostu dobry czas albo zły czas, bo dobry czas dla jednych oznacza zły czas dla drugich. Jeśli bierzemy pod uwagę, jakie pomysły forsował od ostatnich lat Akio Ioku, to fani odgrzewanych kotletów, albo niekoniecznie jakby w złym słowa tego znaczeniu, bo Broly jest w pewnym sensie odgrzewanym kotletem, ale ta historia, mam wrażenie, że naprawiła starego Broly'ego, czyli wątki, które stary Broly zrobił dobrze, czyli potężne przedstawienie postaci podtrzymała, dodała do tego świetną animację, ale też dała nam kawałek dobrej fabuły. Mimo wszystko, jakby dobre odgrzewania mieszały się ze złymi odgrzewaniami, bo Dragon Ball Super Hero wprowadziło postać Cella Maxa, którego fanem nie jestem, wprowadziło Gohana Bestię, które jest żerowaniem po prostu na nostalgii z Cell Sagi. Aczkolwiek wprowadziło też Orange Piccolo i Żółtego Piccolo, co moim zdaniem, mimo tego, że nie ma póki co jeszcze żadnych wytłumaczeń, to jest chociaż próbą jakby dania Piccolo czegokolwiek, a tego od lat mieliśmy jak na lekarstwo, bo ostatni wielki moment Piccolo to bym powiedział, że to była saga Cella. Jestem pewien tego, że jak Toyotaro zostanie obarczony obowiązkiem albo przywilejem może dla niego rysowania nowych postaci, tworzenia designów nowych postaci, tak jak tworzył Granole chociażby czy Hitersów, to wiem, że to będzie wyglądać dobrze, że to nie będą obłe kluchy, które widzieliśmy w Dragon Ball Daima. Co do fabuły, to jeszcze się nie wypowiadam, bo nie mieliśmy jeszcze sagi, którą Toyotaro tworzyłby w 100% sam, nie licząc Dragon Balla AF, który tworzył jakoś 20 lat temu. W zasadzie to na przestrzeni wielu lat, to nie było tak, że po prostu 20 lat temu. Ale generalnie czas pokaże, ja jestem dobrej myśli, może byłoby to faktycznie myślenie życzeniowe, że teraz Toriyama, który brzydko mówić o tym ze względu na to, że Toriyamy nie ma już wśród nas, ale w oczach wielu, zwłaszcza po tym jak Dragon Ball Daima wyglądało, Toriyama mógł być taką osobą blokującą pełen potencjał Dragon Balla. Byłyby osoby, które chciały zrobić coś bardziej ambitnego, może bardziej zakrawającego o akcję z typowego Battle Shounena, albo chociażby jakiekolwiek rozbudowanie lora, a Toriyama dalej myślał, że my chcemy oglądać taką luźną komedyjkę. Pewnie jest część fanów, która chciałaby oglądać Dragon Balla jako luźną komedyjkę, która się w ogóle nie spina i dostajemy po prostu światełka. I w pewnym sensie z takich światełek można czerpać radość, ale myślę, że to jest taka radość tymczasowa. Ja jestem w stanie czerpać radość z odcinka, który miał świetną animację, mówię tutaj o odcinku 19, ale na przykład za rok raczej będę do niego wracał z takim uśmiechem na ustach, że wyglądało to dobrze, ale też będę pamiętał o tym, czego ta seria nie zrobiła, a tutaj chodzi oczywiście o niedopiętą fabułę. Więc liczę na to, że Toyotaro dostanie teraz dużo swobody i zobaczymy w przyszłości sagę, w której on będzie jakby grał główne skrzypce. Jestem bardzo ciekaw tego. Maciej Balicki. Pytanie do Koku. Choć duża szansa, że już kiedyś padło. Niemniej nie udało mi się go znaleźć. Czy gdyby Nappa i Vegeta przybyli po roku, a nie miesiąc szybciej, jak wpłynęłoby to na wydarzenia na Ziemi? Czy Yamcha byłby na tyle silny, by przetrwać wybuch? Czy ekipa bez Goku dałaby radę naklepać Nappie? Myślę, że to jest moment w historii, w którym możemy się jeszcze kierować poziomami mocy, bo te tak naprawdę zostały wprowadzone w Saiyan Sadze. Nie sądzę, żeby ten jeden dodatkowy miesiąc sprawił, żeby nasi bohaterowie wzmocnili się na tyle dużo, żeby stanowić znacznie większe zagrożenie dla Nappy i tym bardziej dla Vegety. Yamcha był mniej więcej na poziomie 1400 jednostek, Vegeta był na poziomie 18 000. Tak naprawdę Saibaman był na poziomie 1200 jednostek. Saibaman był słabszy niż Yamcha, ale widzieliśmy, że to tak naprawdę nie stanowi żadnej zasady, że są postacie, które były w stanie podnieść tymczasowo swój poziom mocy i jednym atakiem zranić albo pokonać kogoś, kto był na pierwszy rzut oka od niego silniejszy. Patrzę tutaj chociażby na przykład Gohana małego, który normalnie poziom mocy miał 1, a podczas wścieknięcia się na Radica miał poziom mocy 1307 i był w stanie zranić Radica, więc w przypadku Saibamana, nawet gdyby Yamcha mógł potrenować miesiąc dłużej, nie sądzę, żeby ta różnica w poziomie mocy,
która pewnie by była, Yamcha może doszedłby do 1500, 1600 może, nie wiem, nie zrobiłaby dużej różnicy, ale to, co zrobiłoby dużą różnicę, to to, że Goku nie spóźniłby się na pole bitwy. Więc mielibyśmy tak naprawdę ustawkę, która od początku obejmowałaby również Goku, a co za tym idzie, nie sądzę, żeby zginął ktokolwiek. Nie sądzę, żeby zginął Piccolo, nie sądzę, żeby zginął Tenshin, Hanchiotsu, Yamcha. Być może w ogóle nie zobaczylibyśmy Saibamenów, bo czy to nie było przypadkiem tak, że Vegeta i Nappa czekali na Goku i w trakcie oczekiwania zrobili tych 7 Saibamenów, czy ilu ich tam było? 6? Już nie pamiętam dokładnie, chyba 6. No generalnie chodziło o to, że oni czekali na Goku, więc te Saibameny pojawiły się w ramach takiej gry wstępnej, więc gdyby Goku był od samego początku, być może w ogóle byśmy ich nie zobaczyli. Dyk 3090. Ja mam trochę przemyśleń co do nazw form Cella. Wiadomo, mamy Imperfect, Semi-Perfect, Perfect, no i Perfected. Zaraz się do tego odniosę. Jednak często przy tłumaczeniu kwestii związanych z Cellem zauważyłem, że wspominasz o tym, że nie może być półperfekcyjny czy perfekcyjniejszy, więc co powiesz na terminy jak nieperfekcyjny, pseudoperfekcyjny, perfekcyjny i najperfekcyjniejszy. Trochę łamańce językowe, ale od biedy może zadziałać. Po pierwsze, nie ma takiego tłumaczenia jak Perfected. Perfected zostało użyte w przypadku Ultra Instynktu. Mam wrażenie, że dalej mi się świeci czoło. Czyli srebrnowłosa forma Ultra Instynktu została w mandze Dragon Ball Super nazwana Perfected Ultra Instinct. Jeśli chodzi o angielskie tłumaczenia form Cella, to może to jest głupie, ale tak na dobrą sprawę to w większości gier to wygląda podobnie albo tak samo. Angielskie tłumaczenia form Cella, tych dwóch ostatnich, jeśli rozbijamy perfekcyjną formę przed wybuchem i perfekcyjną formę po wybuchu, takie jakby a la SSJ2, na dwie różne rzeczy, to wyglądają tak, że Cell na początku nazywa się Cell w nawiasie Perfect Form, a po transformacji Perfect Cell. I tak jak można wysnuć argument, że jest to kwestia tylko i wyłącznie nazewnictwa, żeby w grach wyglądało to inaczej, to jest to zasada, która pojawia się nie tylko w Dokanie, gdzie mamy problem jakby łączenia nazw, a raczej postaci ze względu na ich takie same nazwy, więc tutaj by się to opłacało, że ta nazwa postaci się zmienia, chociaż po transformacji tak czy siak by się ze sobą łączyły, ale to już jest kwestia mechaniki gry. Generalnie do czego zmierzam? To jest kwestia angielskiego tłumaczenia, ale jeśli zerkniemy na to, jak wyglądało to dosłownie po japońsku, to spotykamy się tam z nazwami, które niekoniecznie muszą oznaczać słowo perfekcyjny. Mogą, ale nie muszą. Cell w drugiej formie, czyli tej, można powiedzieć, półperfekcyjnej, tak na dobrą sprawę w grach też w Dokanie nazywa się Cell druga forma. I tak to wygląda też w języku japońskim. Dai ni keitai. Słowo, które jest używane w kontekście perfekcyjnego Cella, to jest kanzentai. Czyli można to przetłumaczyć jako perfekcyjna forma, ale można to również przetłumaczyć i jest to też tak tłumaczone jako w pełni wykształcona forma, kompletna forma, jakby forma kompletnego ciała, czyli spoglądając na to, jak tak naprawdę tworzyła się forma perfekcyjnego Cella, musiał on zaabsorbować 17 i 18, czyli musiał skompletować swoje ciało, to ma to sens. Wtedy tym perfekcyjnym Cellem można byłoby określić dopiero tego, który wrócił po wybuchu. Czyli Cella, który tak naprawdę przeżył Zenkai Boost, wrócił z większą mocą, z takim odpowiednikiem SSJ2, jeśli uznajemy, że ta złota aura i wyładowania elektryczne miały jakiekolwiek znaczenie, no i też z błyskawiczną transmisją, więc nie dość, że miał swoje ukończone, kompletne ciało, to dostał jeszcze, powiedzmy, taki zestaw technik, między innymi chociażby błyskawiczną transmisję, więc nie mielibyśmy problemu, że mamy jednego perfekcyjnego Cella już na początku Cell Games, a potem jakiegoś perfekcyjniejszego, bo tak jak mówię, jakby mój argument, który tutaj przetoczyłeś, polega na tym, że albo coś jest perfekcyjne, albo coś nie jest perfekcyjne. Przytoczę tutaj jeszcze jeden przykład, to nie jest jakiś bardzo mocny argument, bo są różne kwestie tłumaczeń, aczkolwiek jeśli chodzi o rozdział 188 takiego amerykańskiego wydania mangi Dragon Ball, bo tam manga Dragon Ball to jest Dragon Ball, ale Dragon Ball Z, które w normalnych wydaniach to nie jest osobna manga, no ale w wydaniu amerykańskim tak jest, to jest rozdział 188, bodajże jeśli chodzi o rozdział ogólnie Dragon Balla to jest 385, nie pamiętam dokładnie, teraz już strzelam. Tytuł tego rozdziału to Complete Cell, The Complete Cell, czyli kompletny Cell i to jest właśnie rozdział, w którym Cell osiąga swoją kompletną formę. Michał Błaszczak, 98 rocznik. Pozdrawiam serdecznie. To nie jest mój rocznik, ale pozdrawiam i tak wszystkich z rocznika 98. Czy są tu takie osoby? Pytanie do Goku. W Majin Buu Sadze Shin opowiada, jak to Buu wchłonął Dai Kaioshina oraz pozostałych Kaioshinów. Południe, północ i zachód. Skoro Shin jest wschodnim Kaioshinem, to czy w pozostałych wszechświatach też są Dai Kaioshini i Kaioshini? Na przykład na turnieju mocy byli Dai Kaioshini, a Shin jest ewenementem? No i dlaczego Beerus był powiązany z Shinem, a nie załóżmy z Dai Kaioshinem? Mam nadzieję,
nadzieję, że pytanie jest zrozumiałe. Quiz w fazie kończenia. Michał to jest widz, który robi quiz dla mnie. A, teraz mi się przypomniało. Dziękuję Ci, Michał. Czekam w takim razie z niecierpliwością. To jest pytanie, które już się pojawiało w kokle i normalnie bym je zignorował, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że jesteśmy świeżo po zakończeniu serii Dragon Ball Daima, gdzie ten wątek trochę został poruszony, no jeśli mielibyśmy uznać to, co się wydarzyło w Dragon Ball Daima za wydarzenia, które możemy zaaplikować też do na przykład Turnieju Mocy, który był w tym kontinuum Dragon Balla Super, to można byłoby powiedzieć, że każdy wszechświat miał kiedyś 4 Kaioshinów, takich stronnych, powiedzmy na 4 strony świata i jednego głównego Kaioshina, czyli tego Dai Kaioshina. Ale biorąc pod uwagę, że Glindowie już się nie rodzą, to nie było możliwości, żeby takiego zmarłego Kaioshina kimś zastąpić. Więc myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że Glindowie powolutku, acz systematycznie wymierają. Być może w pewnym momencie, jak już światy, niektóre wszechświaty zaczęły tracić tych poszczególnych Kaioshinów, to w tamtym momencie Zeno, czy Raimus, czy ktokolwiek rządził wtedy tym multiversum, stwierdził, że nie będzie już takiego porządku, że wszędzie będzie 5, tylko uznał, że w każdym wszechświecie będzie ten jeden, który będzie pełnił rolę jednego głównego Kaioshina, a u nas to wcześniej mogło wyglądać tak, że ta redukcja nastąpiła właśnie poprzez walkę z Majin Buu. Jeśli chodzi o połączenie Birusa, to tutaj możemy wysnuć parę teorii. Tak naprawdę mogłoby być tak, że Birus był połączony z całą piątką, póki jeden żyje, to Birus też żyje, a może jest tak, że Dai Kaioshin, będąc pochłanianym, jakimś cudem przekazał to połączenie życiowe, jakby przekazał rolę Dai Kaioshina dla Shina, więc Shin nie jest już tak naprawdę wschodnim Kaioshinem, tylko tym głównym, jednym Kaioshinem. Przemysław Białowąs. Alacho, mam pytanie, nie wiem czy do Koku, ale czy słyszałeś kiedyś o mandze Berserk? Z wielką przyjemnością zobaczyłbym Twoje reakcje na ten tytuł. Szczerze, polecam tę mangę. Pozdrawiam, trzymaj się ciepło! Tak naprawdę to chciałem odjechać, żeby pokazać Wam, że tę mangę mam na półce. Dostałem kiedyś od widza 3 pierwsze tomy Berserka. Pierwszy przeczytałem, drugi chyba też przeczytałem, trzeciego nie zacząłem. Więc myślę, że musiałbym rozpocząć to od początku, żeby sobie przypomnieć, o co chodzi. A teraz tak patrzę na tył, to tam był faktycznie taki chochlik, który towarzyszył... Jak się nazywała główna postać? Gus? Gas? Hans? Gas? Gus? Zus? No sami widzicie, skoro nawet nie pamiętam nazwy głównej postaci, to myślę, że wypadałoby przeczytać wszystko od początku, ale tak, słyszałem o tej mandze. Czy mam zamiar ją kontynuować? W sensie czytanie? Obecnie nie. Little Albedo Girl, Koku, hejka Adacho, cześć! Wiem, że jesteś osobą, która nie przepada za Zeno, czy to za design, czy to za osobowość i zachowanie. Mam więc pytanie, co byś wybrał? Gdyby Zeno wyglądał tak jak obecnie, ale był bardzo poważny, że aż ciary idą, czy gdyby miał on poważny design, ale z obecną osobowością i podejściem? Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko oki i zdrówka życzę. Bardzo dziękuję. Również życzę zdrówka. Czyli można byłoby powiedzieć, że ma na przykład obecny wygląd, który jest niepozorny, ale jest totalnym gigaczadem, takim jak na przykład Chiaotzu, który ma bardzo poważny charakter. Ciarki przechodzą aż jak się odezwie. Za każdym razem można na nim polegać. To jest akurat protagonista, więc to, że jest akurat takim gigaczadem, to przemawia na naszą korzyść. Gdyby był na przykład antagonistą, to można byłoby się go bać. Czy z drugiej strony można byłoby powiedzieć, że jest takim Piką z One Piece, który wygląda na bardzo wielkiego olbrzyma, jest potężny, ale na przykład ma taki cieniutki głos, że wszyscy się z niego śmieją? Raczej bym poszedł w stronę Chiaotzu, czyli Zeno... Chyba jestem już na tyle przyzwyczajony do wyglądu Zeno, że gdybyśmy zobaczyli taką wersję Zeno jak na przykład z Dragon Ball Kakumei, bo w tym ostatnim rozdziale Dragon Ball Kakumei, który niby rozpoczynał nową sagę, widzieliśmy Zeno, a w zasadzie 2 Zenonów, którzy znęcali się nad Daishinkanem i w pewnym sensie to było satysfakcjonujące. Nawet ten jego dziecięcy wygląd nie przeszkadzał mi w tym, więc wybieram opcję numer 1. Zeno wygląda tak jak obecnie, ale jak staje się poważny, to aż ciarki przechodzą. HXY Retrym. A naszła mnie taka myśl. Wszyscy aniołowie to dzieci Grand Priesta. 12 obecnych, 6 nieobecnych, no i Merus to daje nam 19. No właśnie, czemu 19, a nie okrągłe 20? Może jeszcze kogoś poznamy w dalszej historii. Całkowicie randomowa myśl, no ale były już tutaj gorsze. Pozdrawiam fanów Bleacha. Również pozdrawiam fanów Bleacha i ja uważam, że to nie jest tak, że to musi być konkretnie 20, dlatego że to okrągła liczba. Moim zdaniem fakt, że zobaczyliśmy Merusa jako anioła, który na dobrą sprawę nie wiemy, czy był kiedyś aniołem dawnych wszechświatów, tych wymazanych, ale biorąc pod uwagę, że Merus był młodym aniołem, który został wysłany do 7 wszechświata, żeby nauczyć się trochę o tej neutralności, żeby poznać lud, cywilizację i tak dalej, to by sugerowało, że on nie pracował wcześniej jako anioł
całego wszechświata, bo by już nie musiał się uczyć, prawda, takich rzeczy, których uczył się w Galaktycznym Patrolu. To by sugerowało, że mamy faktycznie przynajmniej 19 aniołów, no bo te 6 z wymazanych wszechświatów pewnie jest w stanie spoczynku, ale moim zdaniem to sugeruje zupełnie coś innego. Moglibyśmy mieć podobną sytuację, o której kiedyś bodajże w jednym ze swoich wywiadów Toriyama powiedział, i to był ten wywiad tyczący się Kaioshinów, że oni rodzą się z tych jabłek i tak dalej. Wiem, że to już jest dawno i nieprawda, bo zobaczyliśmy, jak sprawa Glindów wygląda w Dragon Ball Daima, ale tam była pewna kwestia, która mi się podobała, że Kaioshini są w pewnych szkołach, jak się rodzą, to są na swojej planecie, są w swoim świecie, a potem dopiero z tamtych szkół jakieś wybitne jednostki są awansowane na przykład na duże stanowiska, chociażby na anioła całego wszechświata. Więc myślę, że to by pasowało pod tę teorię, w której mógłby istnieć świat aniołów, wymiar aniołów. I nie byłoby tak, że mamy tylko 19, tylko moglibyśmy mieć na przykład 200. Ale akurat tych 12, których mamy, to są najbardziej kompetentni aniołowie, żeby sprawować pieczę nad całymi wszechświatami. Tych 6 na przykład wróciło do tego świata aniołów i czekają, aż dostaną z powrotem pracę, a Merus był takim młodym aniołem, który może był obiecujący na to, żeby zastąpić któregoś z aniołów w innym wszechświecie, ale musiał się jeszcze sporo nauczyć, więc dostał taką, a nie inną misję. Myślę, że to jest akurat fajna teoria. To nawet nie jest tak, że to jest moja teoria. Po prostu podstawiłem aniołów pod to, co kiedyś Toriyama powiedział w wywiadzie. Artur Miziułam, gdyby cały Dragon Ball umieścić w naszej linii czasowej, to moim zdaniem mogłaby to być daleka przyszłość, ponieważ są latające pojazdy, budynki mają futurystyczne kształty, są ogólnodostępne kapsułki hoi-poi, w których można schować nawet dom. Można by też powiedzieć, że to przeszłość, ponieważ są prehistoryczne zwierzęta oraz lata są trzycyfrowe, ale i na to mam teorię. W przyszłości naukowcom udało się przywrócić prehistoryczne zwierzęta do życia. Myślę, że to by pasowało. Po pewnym czasie stwierdzono, że nie warto mówić tak dużej liczby roku jak na przykład 30 485 i ludzie postanowili liczyć lata od zera, albo w historii miało miejsce wydarzenie, co rozpoczęło jakąś nową erę, no raczej to, już kiedyś też o tym mówiłem w Kokle. Nawet mam teorię co do korzystania z ki. Po prostu niektórzy ludzie nauczyli się korzystać z większych ilości procentów mózgu, w sensie potencjału mózgu, bo według danych człowiek na ten moment korzysta zaledwie z 10% mózgu. Trochę odklejona teoria, ale co o niej sądzisz? Życzę miłego dnia i pozdrowionka dla Marci i wszechmocnych kotków. Dzięki, miłego dnia. Podoba mi się ta teoria. Już kiedyś dywagowałem na temat tego, co mogłoby być w roku 0 w świecie Dragon Balla. Aczkolwiek nie widzę w ogóle przeszkody, żeby to wszystko, co napisałeś, się sprawdziło, żeby to było prawdą. Twórcy pewnie o tym nie myślą, ale patrzę na to wszystko, co napisałeś i absolutnie nic mi się tutaj jakby nie gryzie. Wszystko mi się spina. Rewiany, Koku. Temat powiązany z Daimą, ale tylko odrobinę. Skoro jest ona kontynuacją Dragon Balla Z z alternatywnym ciągiem wydarzeń, to ja sądzę, że Iyoku chce prawa do anime, by nie patrzeć na zgody Shueiszy i robić swoje własne odrębne historie i projekty, jak na przykład Daima. Jeśli będzie on miał prawa autorskie Dragon Ball anime, to jasno może powiedzieć, że tworzy kanon anime, który jest odrębny od mangi i uniwersum Super. Ogólnie już o tym rozmawiałem, myślę, że tak może być. Czy chciałbym, żeby tak było? Nie wiem, musiałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądać, ale dlaczego wziąłem to pytanie? Ponieważ dla mnie wczoraj, miałem w końcu okazję, żeby nadrobić bardzo długi Daimagedon, chłopaków z Frontu Wyzwolenia Dragon Balla, których pozdrawiam. Ostatni odcinek jakby podsumowujący finał Dragon Ball Daima i generalnie tam chłopaki powiedzieli coś w stylu, że teraz tak naprawdę Dragon Ball Daima kompletnie zabiło znaczenie kanonu w takim sensie, że do tej pory wszystko to, co pisał Toriyama, było traktowane jako kanon, jako linia czasowa, można powiedzieć, jakby część tego samego kontinuum. Nawet biorąc pod uwagę mangę z Jacko, która niby też się wydarzyła jeszcze tam wcześniej, bo mamy tam postacie Tights i w ogóle Jacko też się pojawił w Dragon Ballu Super. Z natury tak to wyglądało, że wszystko to, co jest tworzone, jest częścią tej samej historii. I myślę, że to nie jest dziwne, że fani myśleli, że tak to będzie wyglądać, no bo nie mieliśmy powodów, żeby tak nie myśleć, ale teraz okazuje się, że to nie jest tak, że Toriyama wszystko to, co pisał, musi być jedną linią czasową. Dragon Ball Daima może faktycznie rozpocząć taki trend tworzenia rzeczy, które nie będą w ogóle patrzeć na to, co jest przed i to, co jest po chronologicznie. Czyli będziemy mieli uniwersa pokroju jakiejś Godzilli, czy jakichś Star Warsów, gdzie różne byty tworzą różne wersje historii, różne linie czasowe. To się tyczy tego, ale się nie tyczy tego, a to się tyczy tego, ale na przykład nie bierze pod uwagę jakiejś tej podstawowej trylogii. Nie mam pojęcia, jak to wygląda konkretnie przy okazji Star Warsów i Godzilli, ale wiem, że są to rozbudowane uniwersa i wiem, że jest tak, że chociażby w przypadku Star Warsów to nie jest tak, że za każdym razem
te filmy, czy jakieś spin-offy, czy specjale tworzy jedno studio, tak jak jest obecnie w przypadku Dragon Balla. Shueisha Manga, to jej dostaje zlecenie na anime i lecimy z tematem. Tutaj wygląda na to, że może być faktycznie rozłam, ale czas pokaże, jak to będzie wyglądać. Jeśli będzie to wyglądać tak, że manga będzie trzymać poziom i te nowe twory anime będą trzymać poziom, okej. Jeśli to będzie wyglądać tak, że manga będzie trzymać poziom, nigdy nie zobaczymy rzeczy z mangi w grach, bo na przykład anime będzie tworzyć odgrzewane kotlety takie jak Dragon Ball Daima, to już nie okej. Bo chciałbym zobaczyć kiedyś Ultra Ego w jakichś grach, czy Sagę Moro, czy Sagę Granoli też w jakichś grach. Miły Bambik WZ. Idealne pytanie do Koku. Jeśli ludzie zmieniających wilki nazywamy wilkołakami, to czy ci, którzy umieją zmieniać się w małpy, nie możemy ich nazywać małpołakami? Sajanie to też rasa ludzka, więc by pasowało. Pozdrawiam serdecznie i dzięki za świetny content. Dzięki. Posłużę się tutaj rzeczą, którą znalazłem na Wikipedii. Generalnie chciałbym się troszeczkę zagłębić w etymologię tego słowa wilkołak, bo okazuje się, że z tych pradawnych słowiańskich języków to ten drugi człon, teraz brzmiący łak, kiedyś raczej brzmiący dlaka, nawiązywał do prasłowiańskiej nazwy zwierzęcej sierści, gęstej zwierzęcej sierści. Więc teraz pytanie, czy można byłoby ten człon, łak, obecnie brzmiący, podpiąć pod każdą jakby nazwę bestii? Czy na przykład jakby ktoś się zamieniał w świnię, to byłby świniołakiem? Świnia nie ma gęstej zwierzęcej sierści. Nie pasuje tutaj kompletnie ten człon łak, jeśli mielibyśmy kierować się jego oryginalnym znaczeniem. Wiadomo, wszyscy by wiedzieli, o kogo chodzi, ale czy w takim przypadku w ogóle nie moglibyśmy mówić o jakimś świnio-człowieku, który raz jest człowiekiem, a raz świnią? Po co tam dodawać tego łaka? Małpa ma sierść. Czy gęstą? To zależy od rodzaju małpy. Ozaru akurat ma sierść, więc małpołaka bym akurat przepuścił. Dark Ninja MS. Siemka, Adacho, pytanie do Goku. Załóżmy, że manga Dragon Ball Super dotarła do momentu zakończenia oryginalnego DB. Goku leci trenować z Ubem. I tutaj pojawia się moje pytanie. Wolałbyś, by dalsza historia była zupełnie nowa, czy może by Toyotaro na nowo przerysował GT, jednak poprawiając różnego rodzaju głupotki i nieścisłości? Coś jak manga Dragon Ball Super jest dla anime. Niby ta sama historia, ale poprowadzona w nieco inny sposób. Ja osobiście chyba wolałbym tę drugą opcję. Widzę w GT olbrzymi potencjał, który jednak został zmarnowany. Gdzie naprawdę ciekawe wątki poprowadzone w głupi sposób. Sądzę, że gdyby dano szansę na naprawienie fabuły GT, wyszłaby z tego fajna historia. Ja zdecydowanie jestem nastawiony na nowe rzeczy. Oczywiście, gdyby się okazało, że na przykład Toyotaro sam nie jest w stanie napisać fajnej historii, ale gdybym miał pewność, że taka adaptacja GT albo remake, można powiedzieć, GT, stworzenie GT na nowo. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby zadawać takie pytanie, że mielibyśmy jeszcze mieć remake GT nowy w mandze, ale gdybyśmy mieli chociażby jeden element GT, czyli dajmy na to złe smoki, albo złe smocze kule, na bazie którego jest pisana zupełnie nowa historia, nie jestem przeciwnikiem takiego pomysłu, ale moim zdaniem Dragon Ball, i też się tutaj zgodzę w nawiązaniu do tego, co wczoraj słuchałem u chłopaków z Frontu Wyzwolenia, Dragon Ball zaczyna zjadać swój własny ogon z tymi nawiązaniami. Bo tak na dobrą sprawę, Dragon Ball Daima nawiązywało do wielu różnych serii. Do Dragon Balla Z, do Dragon Balla GT, do klasycznego Dragon Balla. I to są stare serie, które dla wielu wiążą się z wielką nostalgią. Ale widzieliśmy też nawiązania do Dragon Balla Super. Jedziemy na nostalgii tego, co było 7 lat temu, na końcu Turnieju Mocy? Czy to oznacza, że teraz już Dragon Ball nie będzie tworzył oryginalnej treści i będzie tylko nawiązywał do tego, co było, a potem za 10 lat będzie nawiązywał do Daimy, a potem ta nowa seria będzie nawiązywać do tej poprzedniej serii, która już nawiązywała do Daimy? Wiecie, o co chodzi. Dlatego jestem fanem tworzenia nowych rzeczy. Na przykładzie sagi Moro czy sagi Granoli, niekoniecznie całych sag tych dwóch, bo one miały swoje słabsze momenty, ale widzimy, że nowa historia tak naprawdę chyba w przypadku Dragon Balla sprzedaje się najlepiej. Może nie tyle co sprzedaje, ale sprawdza się najlepiej. Bo w sadze Moro mieliśmy powiązania z poprzednimi historiami, jeśli chodzi o Namechan, jeśli chodzi o Yardratan, to nie było tak, że wszystko zupełnie zobaczyliśmy nowego. Mieliśmy też Galaktyczny Patrol. W przypadku Granoli mieliśmy Bardoka, mieliśmy Freezę, więc to nie było tak, że wszystko zupełnie było nowe. Hitersów można porównać do takiego gangu Bojacka na sterydach, który działa w inny sposób. Mieliśmy Namechan też w sumie, Ozaru, Smocze Kule. To nie było tak, że te sagi wprowadzały tylko i wyłącznie świeże rzeczy, ale były to sagi, które było czuć, że są świeże. Mówię, nie wszędzie, były małe smrodki tu i tam,
ale ogólnie mam wrażenie, że saga Moro i saga Granoli biją totalnie na głowę chociażby film Super Hero, biją na głowę całe Dragon Ball Daima, nawet pod kątem fabuły biją Turniej Mocy, który był świecącym fanserwisem i pod tym względem mógł się podobać, ale fabuła tam była totalnie jakby nieistniejąca. Po prostu się bili, ktoś wygrał i tyle. Dlatego ja jestem za tym, żeby tworzyć nowe historie. Absolutnie nie jestem przeciwko nawiązaniom czy wykorzystywaniu fajnych motywów, ale nie tak jak robiło to Dragon Ball Daima, czyli bierzemy tu zżyneczkę, tu zżyneczkę, tu zżyneczkę i się okazuje, że seria nie ma własnej twarzy, bo tak naprawdę przyjmuje wiele różnych mask i nie może się zdecydować, którą chciałaby przyjąć najbardziej. Mask? Masek? Masek. Exe 3x3. Pytanie do Goku. Dziwne pytanie i odpowiedź może być prosta, bo co to znaczy należeć do wszechświata? Jak na turnieju mocy Zeno wymazywał wszechświaty, to Kaioshinowie, czyli jak wiemy teraz Glindowie, i Nameczanie ze wszechświata szóstego zostali wymazani, a wiemy, że Nameczanie i Glindowie pochodzą ze świata demonów. To oznacza, że każdy wszechświat ma swój świat demonów, czyli to jest po prostu dziura fabularna przez to, że Daima istnieje. Ani jedno, ani drugie. Jest jeden świat demonów dla wszystkich wszechświatów. Druga rzecz jest taka, że to nie jest dziura fabularna. Zeno po pierwsze mógł wiedzieć, jakby wymazywać świadomie, a nie na bazie jakiegoś przywiązania. Kolejna rzecz jest taka, że ci Nameczanie i ci Glindowie, może inaczej, ci Nameczanie, których znaliśmy z szóstego wszechświata, oni już się narodzili w szóstym wszechświecie. Więc czym się różnią ci Nameczanie od na przykład Ziemian z siódmego wszechświata, którzy narodzili się w siódmym wszechświecie i ze względu na to są przypisani do tej części multiversum. Generalnie chodzi mi o to, że wymazywanie na turnieju mocy nie działało na takiej zasadzie, że kto się gdzie urodził, tam jest już permanentnie przywiązany. Przecież Frieza groził naszym, że zdradzi ich i że pójdzie walczyć na przykład do 9 czy tam już do 4 wszechświata i wtedy by był częścią tamtej drużyny i nie zostałby wymazany razem z 7 wszechświatem, gdyby nasi przegrali, tylko by został, bo bierze udział w turnieju jako zawodnik innego, brałby jako innego wszechświata. Beerus i Champa są braćmi, bliźniakami, to znaczy, że musieli się urodzić w jednym momencie, w jednym miejscu, a są bogami zniszczenia 2 wszechświatów. Jak 6 wszechświat był wymazany, Beerus nie został wymazany. Więc to wymazywanie było świadome. To nie było tak, że każdy miał już na stałe przypisaną łatkę urodziłem się tutaj i już nigdy nie mogę zmienić swojego miejsca zamieszkania albo już nie mogę zmienić na przykład reprezentowanego przeze mnie wszechświata. Paweł Zieliński, pytanie do Goku. Czy na ciebie i twój charakter oraz pogląd na świat duży wpływ miał Dragon Ball? Wiadomo, że tak, skoro nagrywasz o tym. Ale chodzi mi o sytuację z życia codziennego, bo mnie bardzo. Żyję w dziwnym środowisku. Nigdy nie uważałem rzeczy materialnych lub dobra swojego statusu, jeśli można to tak nazwać. Byli dla mnie ważni przyjaciele i tak dalej, przez to wpadałem w kłopoty i rodzinka mnie lekko znienawidziła, póki nie przekonali się, jaki jestem i dlaczego tak robiłem. Duży wpływ miał na to Dragon Ball. Nie będę już rozwijał co i jak, ale chciałbym wiedzieć, czy ty też masz jakieś wartości z DB, którymi możesz się kierować w życiu i jesteś z tego dumny, mimo że czasem to jednak utrudnia, a nie ułatwia prawdziwe życie. Pozdrawiam i wszystkiego dla ciebie, dla Marci i sierściuszków. Dzięki wielkie. Dobre pytanie, ale sam już sobie na nie odpowiedziałeś i bym powiedział, że odpowiedziałeś chyba błędnie, bo napisałeś, że wiadomo, że tak, skoro nagrywasz o tym. Dragon Ball, jeśli chodzi o pogląd na świat, nie miał chyba aż takiego dużego wpływu na moje życie. Ja Dragon Balla oczywiście oglądałem, jak byłem bardzo malutki, ale robiłem to nieświadomie. Oczywiście tam sobie, wiecie, pisałem w zeszyciku jakieś nazwy, robiłem Beam Struggle i tak dalej. Już wiele razy o tym mówiłem, ale chcę jakby tylko wam dać pogląd na sytuację. Ja pierwszy raz świadomie Dragon Balla oglądałem w liceum, bo chciałem sobie właśnie przypomnieć tę serię, którą pamiętałem z dzieciństwa i w tamtym momencie ona mnie motywowała chociażby do tego, żeby chodzić na siłownię. I może to jest głupie, ale tak było. Razem z kumplami chodziłem na siłownię, Dragon Ball mnie motywował do tego, żeby ćwiczyć i to była tak na dobrą sprawę jedna z niewielu rzeczy, która mnie w tamtym momencie nie tyle co kształtowała, bo ćwiczenie miałem już wcześniej w żyłach ze względu na to, że od młodych lat trenowałem judo i byłem zapalonym wielkim fanem sportu przez wiele długich lat, więc bardziej bym powiedział, że na mnie i na mój charakter wpłynęło trenowanie sportu, judo, od 2. klasy podstawówki aż do gimnazjum, potem siatkówki i też moi rodzice, w ogóle moje wychowanie, to na mnie wpłynęło. Dragon Ball, tak na dobrą sprawę, pojawił się tylko w liceum i potem wpłynął na mnie w taki sposób, że dawał mi w pewnym sensie motywację. Też oczywiście można byłoby powiedzieć, że przez to bardziej ceniłem swoje przyjaźnie, ceniłem swoje bliskie osoby, ale to nie było coś, co Dragon Ball mi powiedział. I wtedy sobie pomyślałem, czyli trzeba cenić swoich przyjaciół. Nie, wiedziałem już o tym wcześniej, więc wiadomo, że Dragon Ball obecnie jakby jest olbrzymią częścią mojego życia i w ogóle nie tylko obecnie, bo nagrywam o nim, mam kanał na YouTubie, dzięki niemu mieszkam w tym mieszkaniu i tak dalej. Ale żeby powiedzieć, że ukształtował mój charakter, pogląd na świat, nie.
Z całym szacunkiem, ale jest to raczej fizycznie niemożliwe, bo to nie jest tak, że wyciągnąłem to z bardzo młodzieńczych lat. Ultimate Capybara. Koku, kto według Ciebie będzie finałowym antagonistą One Piece? Imu czy Blackbeard? Fani są na ten temat podzieleni. Trudno mi jest tutaj dopisywać teorię do świata One Piece, bo nie wiem jakimi schematami tak do końca kieruje się Oda. Mógłbym powiedzieć, że jeśli miałbym zaaplikować tutaj jakąś logikę Dragon Ballową, to może Imu i Blackbeard zrobiliby fuzję, albo jeden wciągnąłby drugiego i mielibyśmy wielkiego antagonistę na sam koniec. Myślę, że może będzie jakieś zaskoczenie, a raczej z tej dwójki bardziej pasuje mi Imu, który jest bardziej postacią po pierwsze zagadkową, ale też stoi na czele takiej głównej organizacji, która jest przeciwnikiem Luffy'ego, też nie tylko pod kątem tego, że Luffy jest piratem, ale też chociażby ze względu na Dee. Blackbeard pokuszę się o szaloną teorię. Blackbeard na końcu pomoże Luffy'emu i potem umrze. Będzie takim antagonistą, który pozostanie tak na dobrą sprawę antagonistą do końca, ale żeby pokonać Imu, chociażby tego ostatniego złego, Blackbeard przełknie swoją dumę i popchnie Luffy'ego, pomagając mu i sam w tym momencie odejdzie. I to będzie Redemption Arc Blackbearda, odkupienie Blackbearda. Tak bym powiedział. VegetaFan 14. Czy Beerus byłby w stanie wymazać Shenrona? I co by się stało wtedy ze smoczymi kulami? Pojawiłby się nowy smok, czy po prostu zmieniłyby się w kamień? Myślę, że skoro Piccolo Daimało był w stanie zniszczyć Shenlonga, to Beerus też byłby w stanie to zrobić, a stawiam, że smocze kule po prostu zamieniłyby się w kamienie. To nie jest przypadkiem tak, że to są po prostu zwykłe kamienie, w które wpuszczona jest magia, więc bez tego smoka to byłyby po prostu na zawsze kamienie. Adam Pen. Pytanie. Czy teraz uważasz, że Zeno potrafi wymazać świat demonów albo aniołów? Czy są one poza mocą Zeno? Świat demonów był niby przed wszechświatami, ale z drugiej strony Zeno wymazywał spokojnie Glindów i Nameczan, czyli te demoniczne rasy. Z trzeciej strony chyba nigdy nie widzieliśmy bezpośrednio, żeby Zeno mógł zrobić cokolwiek aniołom. I one się go aż tak nie boją, jak na przykład bogowie zniszczenia. Nie do końca chyba bym się zgodził z tym ostatnim stwierdzeniem. Anioły klękają przed Zeno w mandze. W anime to wyglądało tak, że raczej anioły miały wywalone, ale raczej miały wywalone ze względu na to, że wiedziały, że nie są przypisane do wszechświata, chociażby na turnieju mocy. Daishinkan był w stanie wpłynąć na Merusa. Więc jeśli Daishinkan jako postać raczej potwierdzone, że dysponująca mniejszą mocą niż Zeno był w stanie ręcznie, osobiście wymazać Merusa, a potem go wskrzesić jako śmiertelnika, to czy Zeno nie byłby w stanie tego zrobić? Zeno myślę, że jest w stanie i wymazać anioły, i wymazać wszechświaty, i byłby w stanie wymazać Królestwo Demonów, bo to, że się być może z niego nie wywodzi, to nie zmienia faktu, że ma na tyle olbrzymią moc, że jest w stanie wpływać na wszystko dookoła. I stawiam, że po prostu nie ma rzeczy, której Zeno nie mógłby wymazać. Tak bym postawił swoje pieniądze. Póki co, dzięki Wam za oglądanie. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jedno pytanie pominąłem, bo się okazało, że w sumie jest takie, które już ostatnio poruszałem, więc było 17 pytań jednak. Jak Android 17. Jeśli są tutaj fani Androida 17, to mogą dać lajka, ale fani Androida 18 niech swoich lajków nie cofają. Generalnie zachęcam Was do tego, żebyście zostawili ocenę, zostawili suba. I na sam koniec, być może za późno to robię, ale chcę pozdrowić widza Jacka. Ostatnio byłem we Wrocławiu, szedłem sobie na pociąg, byłem w okolicach Wrocławia Muchoboru i w Żabce spotkałem mojego widza, Jacka. Jacek jest świeżym widzem, niedawno wpadł na mój kanał właśnie ze względu na Dragon Ball Daima, pogadaliśmy sobie chwilę właśnie o tej serii. Dzięki Ci, Jacek, że się odezwałeś, dzięki Ci za krótką rozmowę, pozdrawiam Cię serdecznie i przepraszam, że robię to na samym końcu tego filmu, ale teraz mi się przypomniało i chciałem też o tym wspomnieć. Także dzięki Wam za oglądanie, Jacek, Tobie za rozmowę i w ogóle to tyle. Dziana.